Jest godzina 7. Lotnisko Wnuk. Lotnisko już małe. Ma 3 gate'y. 3 check-iny. Tu mój bagaż. Tu mała kawiarnia. A to odloty. Mój jest o 20:55. Nie ma tu nigdzie security. No, to są tylko loty lokalne. Jest do Reykjaviku, co prawda, ale po prostu zamykają drzwi i wtedy robi się security. Już jest napisane. I to wszystko. Niestety trzeba być godzinę przed, przynajmniej, żeby nadać bagaż rejestrowany zagraniczny. Dlatego musiałem być tak wcześnie. Potem czeka mnie 14 godzin przesiadki w Kangerlussuaq. Dlatego, że tak było taniej. O tym już pewnie było wiele razy mówione na YouTubie. Ale loty lokalne nie mają przedziału miejsc. Więc po prostu wybiera się to pierwszy, ten lepszy. Dopiero ten duży samolot ma numerację miejsc, gdzie można rezerwować sobie miejsca. Ja mam przy oknie, ale co z tego, skoro będzie ciemno. No i czekamy właśnie tej 12 godzin przesiadki w Kangerlussuaq. Właśnie tyle kosztują dostępy do internetu. Można kupić kartę SIM, ale już o tym mówiłem. Nie wiem, czy to działa na wszystkich lotniskach, chyba nie. Nie będę ryzykował, więc kupię tylko na godzinę, a w Kangerlussuaq na 3 godziny powinno mi wystarczyć. Dalej to jest tak taniej niż kupić kartę SIM, która kosztuje 700 koron. Kun je een keer dat ik zou pakken en ik zo mijn vinger tussen staan. Ik heb een pijn aan mijn zin. The only person? No one? Okay. Wygląda na to, że tylko są 2 osoby. Ja i 1 osoba. Ciekawe. Nigdy mi się nie zdarzyło wcześniej, żeby tak mało osób było w samolocie. Super. Yes, and of course for our English-speaking passengers,
We also would like to wish to welcome aboard our Dash 8 flight bound for Kanshasa, cruising at the operation 19,000 feet today. And proceeding with a good tailwind to Kanshasa, estimated to be on the ground in about 25 minutes approximately. And weather route's quite nice, but please keep the seatbelt fastened as always for safety reasons. So we do not expect any turbulence, but as mentioned, we do have a good tailwind after several points. Very good weather, stagnant conditions, limited visibility, and light east winds, and temperature of -16 degrees. We thank you for flying with us today. Wish you a pleasant onward journey and hope to see you on board soon again, and also happy New Year. Samo lotnisko Kangerlussuaq duże nie jest. Składa się na nie kafeterię, gdzie można zjeść jedzenie za rozsądną cenę. Z około 100 koron, 110 można zjeść całkiem solidnego burgera. Burger za 60 zł. Poczekalnia, sklep z pamiątkami połączony z hotelem, który jest bardzo drogi. To jest rząd około 500-600 zł za noc. Aczkolwiek jeżeli się ma opóźniony lot, to dostaje się go gratis, przynajmniej do końca lipca, potem nie wiadomo, może się zmieni. Są też bufety. I tu idziemy w stronę security. Jest jedna bramka międzynarodowa do Kopenhagi i czasami też do Islandii leci do Reykjaviku. A to jest gate 1, czyli do Domestic. I to właściwie tyle, koniec lotniska. Sekcja check-in. En in chauffeurs kunnen halen, want ik had dus op zaterdag werk ook weer naar Amsterdam. Polacy mają specjalną strefę. Jest też strefa bez słowa i tu się opłaca kupować, gdy się przylatuje do Grenlandii, bo ceny są o wiele niższe niż w sklepie. Tak 4-krotnie niższe. Czy 3-krotnie, nie wiem. No ale taka butelka wina kosztuje 200 koron przynajmniej. A tylko kosztuje 69. Likier przynajmniej 2 razy więcej, jak nie 3. Więc ludzie nakupują się zawsze przed wjazdem do Grenlandii. I jeżeli ktoś potrzebuje, to trzeba kupić to tutaj dokładnie. Potem nie ma sensu. Albo na przykład cola jest sobie tańsza. To tak dwukrotnie. No, na wszystko to jest cło normalnie. Papierosy tak samo. Jedna paczka koron kosztuje 100 koron, a tu kosztuje 10 paczek 265, czyli jest o 70% taniej. No, nie wiem, 70% co ja mówię. No, około 90% ceny. Także tylko trzeba pamiętać, jakie są limity. Więc nawet nie po to się kupować w Kopenhadze, po to się kupować tutaj. I tu zawsze są kolejki, kiedy przylatuje duży samolot. Więc polecam. Jako ciekawostkę trzeba dodać, że ten samolot raz w tygodniu leci do bazy wojskowej Thule na północy Grenlandii, amerykańskiej bazy wojskowej.
Dlatego raz w tygodniu właśnie dzisiaj, to jest wieczorem, a nie w ciągu dnia. Żeby dostać się do tej jednostki wojskowej, trzeba mieć pozwolenie. Nie można kupić tak biletu, po prostu. To jest bardzo na północy Grenlandii, obecnie tam nie ma dnia. A my za pół godziny wylatujemy. Aha. Passengers pass. Please place your cabin bags, laptop. Z miejsca na nogi jest tak średnio, coś jest nie tak z tym fotelem przede mną. Leciałem w jedną, w drugą stronę, to było lepiej. No nic, co my tu mamy? Mamy ekran dotykowy. Już 3 lata temu były stare filmy na kasetę. Chodziły w kółko jeden, więc nie było nic ciekawego. Teraz jest system entertainment, jest progress. Co my tu mamy? Mamy filmy, muzykę, magazyny, za chwilę, flight info. Dzisiaj lecimy z Kangaroosłack do Kopenhagi. Kilka rodzajów widoków. No innej trasy ten samolot nie robi, właśnie jedynie robi do Thule. Czyli Thule jest gdzieś mniej więcej koło Upernavik. Może trochę dalej, sorry, w Kanak. No i co jeszcze? Samolot będzie trwał 4 godziny 40 minut. W kwestii filmów dużego wyboru nie ma. Jest może kilkanaście tytułów. Oczywiście jest Secret of Life of Mitty. Polecam ten film, zwłaszcza na Grenlandię czy na Islandię, bo to są ujęcia właśnie stąd. Więcej nic nie ma. Ważne, że coś jest, można ładować przez USB. Słuchawki. Sam stolik się rozkłada, wysuwa. Przez to, że to jest Airbus A330 mocno 242. Polecam właśnie też dwa po lewej, po prawej stronie. No i akurat mam miejsce na skrzydle. Przez to będzie mniej widać, ale tak lecimy w nocy, więc nic nie będzie widać. Stawię się jeszcze słuchawki. I są magazyny. Bitwa. Nie ma indywidualnych nawyków powietrza. Jest tylko lampka, która świeci się w monitorze. No i tyle. Fotel się rozkłada. Zobaczymy jak bardzo. No, nie najgorzej. Mam nadzieję, że trochę pośpię. Szanuję za własne wykonanie. Nawiązujące do tradycji irlandzkich, czyli kajaków. Mam tu szczęście, że tak nie jest wolne, więc może pośpię. Polecam ten stan. W magazynie można poczytać o Arctic Trail. Polecam. Sam magazyn kosztuje 2
wiele większy niż teraz. Zresztą widać, że dużo się buduje bloków właśnie w nóg. No i trochę propagandy. Pierwszy serwis, przekąska z ziołami z Grenlandii, wino w buteleczce. Dawno nie widziałem takiego. Teraz wszyscy polegają z dużych butelek, no i woda i później pewne herbatę, kawę. Dotarło jedzenie, ciepła bułeczka, mamy masło, serek, kuki, sztućce, co my tu dzisiaj mamy, beef goulash i to wygląda tak, nie najgorzej. Air Greenland jest tym przewoźnikiem, który ma pełny serwis, aczkolwiek w klasie ekonomicznej proszą o zamówienie wszystkich drinków przed jedzeniem, ale zawsze można podejść i domówić sobie jakieś ekstra. Mi się już wino skończyło, a mam nie zacząłem jeść. Oj, chyba będzie nieprzespana noc. A toaleta jak toaleta, standardowa. Jest ich kilka w klasie ekonomicznej, będzie 4. Te części samoloty, chyba 2 jeszcze z tyłu, czyli 6. Tutaj jest lista kopalni na Grenlandii. Jest ich kilka. Część jest zamkniętych i czekają na ponowne otwarcie, kiedy rząd Grenlandii otrzyma lepsze warunki współpracy. Generalnie Grenlandia ma obecnie trochę problem z kopalniami, dlatego że szukają najlepszego sposobu na zatrzymanie złóż, a jednocześnie ich rozbijanie. A wiadomo, jak biznes musi zarabiać. A jest wiele przykładów złej współpracy, jak właśnie w Afryce, gdzie jest eksploatowane do granic możliwości wiele złóż, a państwo ma niewiele z tego. Irlandia próbuje jakoś znaleźć tu środek, co nie jest łatwe, a biznes chce zrobić, więc to trwa. Klasa ekonomiczna. Nie jest źle. Przyznaję się, dałem ciała. Nie grałem podsumowania i robię to właśnie teraz. Dlaczego? Bo wymiękłem. Nie wyspałem się, przecięliśmy godzinę wcześniej, dzięki silnym wiatrom. Potem czekałem 1,5 godziny na bagaż i miałem dość życia. Do tego nagrywam to kilka dni później. Więc pytanie jest, jakie jest Air Greenland? Air Greenland ma, moim zdaniem, takie 3 główne plusy, ale też ma 3 minusy. Plusem zdecydowanie jest fakt, że jest to przewoźnik, który ma pełny serwis. Czyli mamy ciepłe jedzenie, mamy nielimitowane napoje, w tym alkohole, więc generalnie czujemy różnicę nawet w stosunku do europejskich przewoźników, gdzie to już nie jest standardem. A nawet bezpłatnie możemy wybrać każde miejsce w samolocie, oprócz biznes klasy. Drugim plusem jest fotel, bo jest taki gruby, puszysty. Nie spotkamy tego teraz w innych lotniczych, które mają płaski design, napakowane mnóstwo foteli, a tu jest dużo miejsca i dobrze się rozkłada, jest puszysty. Naprawdę tak jak 10 lat temu było w innych lotniczych, jest przestrzeń. No i trzecim plusem jest ta unikalność. Jest tylko jeden D-Airbus, który leci raz dziennie. Już to czuć w powietrzu, kiedy jesteśmy na lotnisku w Kopenhadze i widzimy na tablicy odlotów ten jedyny Kangerlussuaq Air Greenland. To wrażenie jest naprawdę świetne. Ale też są minusy. No i pierwszym, który przychodzi na myśl, jest to oczywiście cena, bo cena jest niespółmierna do odległości i finalnie tego, co jednak otrzymujemy. Aczkolwiek linie lotnicze nas nauczyły, że odległość wcale nie świadczy o wysokości ceny biletu, a właściwie unikalność połączenia powoduje jego cenę. Ono jest unikalne, bo jest tylko Air Greenland i nie ma innego wyboru na Grenlandię, chyba że jest właśnie przez Islandię, ale wcale nie wychodzi taniej. Drugim minusem jest fakt, że są trochę, moim zdaniem, nielogiczne wymagania check-ina, bo wymagane jest być w Kopenhadze przynajmniej 2 godziny wcześniej,
bo jest faktycznie kolejka i trzeba czekać prawie godzinę w kolejce. Można zrobić check-ina online i to przyspiesza, bo jest osobna kolejka, ale nawet gdyby potem czekamy ten samolot i czekamy. Wnuk jest tak samo, musimy być godzinę wcześniej, mimo że mamy lot krajowy, to obowiązują zasady międzynarodowe, czyli bagaż trzeba dodać godzinę wcześniej, potem czekamy, a na tych lotniskach, jak widzieliście, nie ma co robić. No i trzecim minusem jest fakt, że loty są tylko z Kopenhagi. Dlaczego to minus? Przecież to jest Europa, połączeń jest sporo, ale Kopenhaga nie jest najtańszym kierunkiem w Europie, nawet w kwestii biletów lotniczych. Dodatkowo te godziny lotów, bo często to jest 9 rano, a przylot jest do 20 do Kopenhagi, powodują, że musimy nocować i lecieć dzień wcześniej, dzień później, co znacznie podwyższa cenę całkowitego wyjazdu, a dodatkowo wydłuża podróż, dając efekt, że całość trwa tyle co do Azji, a to jest o wiele bliżej. Ale to sprowadza się do ogólnego wniosku, że to buduje tę całość, tą unikalność, bo jest tylko jedno Air Greenland, jest tylko jeden The Airbus i generalnie jesteśmy w unikalnym gronie około 8000 osób rocznie, które leci na Grenlandię, bo mniej więcej tyle osób jest w stanie przelecieć tym Airbusem, jest tylko jedno połączenie dzienne i to czuć przy check-inie, w powietrzu, kiedy widzimy tę tablicę odlotów. Ta całość tworzy niesamowitą unikalność i wspaniałe wspomnienia, które zostają ze mną naprawdę długo. Więc pytanie, czy warto źle jest postawione, bo jeżeli lecisz na Grenlandię, to nie masz innego wyboru. Ale powiem, że te loty pamiętam bardzo długo, o wiele dłużej niż te, które były tańsze, te, które były dłuższe czy krótsze. I życzę Wam, by też te loty, które zdecydujecie się wybrać, na przykład Wasze na Grenlandię, takie były. Więc życzę Wam zaplanowanej przygody.